Co roku na drogach całego świata giną setki tysięcy pieszych i rowerzystów. Do części z tych sytuacji mogłoby w ogóle nie dojść, gdyby sami użytkownicy dróg nosili na sobie elementy odblaskowe. Ja jestem Łukasz i w dzisiejszym odcinku Akademii Horusa porozmawiamy z naszym specjalistą z działu materiałów odblaskowych Piotrem Głowskim o tym, skąd w ogóle materiały odblaskowe się wzięły, jak są zbudowane i jak działają. Zapraszam. Piotr, zarówno ja, jak i większość świadomych osób nie wyobraża sobie dzisiejszego świata bez materiałów odblaskowych. Ty tym tematem zajmujesz się już wiele lat. Powiedz, w jaki sposób zbudowane są odblaski, że działają tak, jak działają? Rzeczywiście, materiałami odblaskowymi zajmuję się od lat. W związku z tym, że to nasze pierwsze spotkanie, więc zanim zacznę, na początek może kilka ciekawostek, które mam nadzieję dobrze wprowadzą nas w temat. Nie da się opowiadać o Paryżu, nie wspominając o wieży Eiffla czy Nowym Jorku, pomijając Statuę Wolności. Podobnie jest z materiałami odblaskowymi. Nie da się o nich mówić, o ich powstaniu, genezie, bez firmy 3M, która była niewątpliwie pionierem w tej dziedzinie. A wszystko zaczęło się od szklanej kulki. Wiem, że firma 3M swoje badania nad materiałami odblaskowymi rozpoczęła już w latach 30., a więc blisko 90 lat temu. Tak, mówi się, że potrzeba matką wynalazku i tak było również w tym przypadku. Otóż Stany Zjednoczone, jako wówczas najbardziej zmotoryzowany rynek na świecie, borykał się z problemem wzrastającej liczby wypadków po zmroku. Aby zapobiec temu problemowi, pracownik firmy 3M, Harry Halster, późniejszy prezes zarządu, początkował pracę nad foliami odblaskowymi. W tym celu sprowadzał aż z Czechosłowacji szklane kulki. Jednak nie do końca był z nich zadowolony i wybrał swój sposób pozyskiwania tychże kulek, trzeba powiedzieć dość ekstrawagancki. Co masz na myśli, mówiąc ekstrawagancki? Można by tu powiedzieć, że to był bardzo dziwny sposób pozyskiwania tych kulek. Otóż Harry wchodził na biurowiec firmy 3M, który miał 4 piętra, wchodził na dach i rozgrzane szkło zrzucał z 4. piętra budynku. Podczas lotu to rozgrzane szkło formowało się w takie kuleczki, w kropelki, które spadały na ziemię. Później Harry to zbierał i przyklejał na taśmę. W wyniku jego działań stanął pierwszy odblaskowy znak drogowy, który pojawił się na drodze w Minneapolis we wrześniu w 1939 roku. Czyli tak pół żartem, pół serio, to gdyby siedziba 3M była budynkiem parterowym, nie doszłoby do odkrycia i produkcji materiałów odblaskowych. No tak, można tak powiedzieć. A to był dopiero początek. Z dekady na dekadę, z roku na rok, technologia produkcji materiałów odblaskowych była coraz bardziej zaawansowana. Dzięki temu uzyskiwane materiały odblaskowe miały coraz szersze zastosowanie. Oprócz wcześniej wspomnianych odblaskowych znakach drogowych, są również odblaskowe taśmy drogowe i punktowe elementy do poziomego oznaczania dróg. Następna grupa foli odblaskowych jest dedykowana do pojazdów specjalnych użyteczności publicznej. Jeszcze inna do naczep pojazdów ciężarowych, tak zwana konturówka. Nazwa pochodzi od miejsca aplikacji tej taśmy, czyli po konturze naczep czy przyczep tych pojazdów. Skoro już mówisz o pojazdach, to przecież nie tylko samochody ciężarowe czy specjalne posiadają elementy odblaskowe. Zgadza się. W roku 2000 nastąpiła zmiana tablic rejestracyjnych i tam na każdej tablicy rejestracyjnej jest naniesiona folia 3M, która niewątpliwie służy poprawianiu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Skoro mówisz o bezpieczeństwie, to wróćmy teraz do mojego pytania z początku o sposób działania odblasków. Ich budowa sprawia, że działają na zasadzie odbijania padającego na nie światła w kierunku jego źródła. I co najważniejsze, nie rozpraszają go. W zależności od technologii wykonania są dwa rodzaje materiałów odblaskowych.
Pierwszy wykonany z mikroszklanych kulek, o czym mówiliśmy wcześniej. Natomiast drugi wykonany w technologii mikropryzmatycznej. Tutaj światło odbijane jest przez specjalnie uformowane pryzmaty. W praktyce oznacza to, że osoba kierująca pojazdem oświetla innego użytkownika drogi, pieszego lub rowerzystę, który ma na sobie elementy odblaskowe i tym samym dostrzeże go nawet z kilkuset metrów. W przypadku braku tych elementów osoba ta jest w zasadzie niewidoczna. Ty, Piotr, specjalizujesz się w materiałach odblaskowych przeznaczonych do odzieży. Dobrze wiesz, że marka 3M Scotchlite to nie jedyny gracz na rynku. Powiedz w takim razie, dlaczego użytkownicy wybierają właśnie 3M? Tak, specjalizuję się w tych materiałach, które mogą być stosowane na odzieży roboczej, zawodowej, ostrzegawczej, jak również sportowej i na butach. Natomiast co do konkurencji. Nasi klienci to grupa bardzo wymagających i świadomych swoich wyborów ludzi. A my, jako firma Horus, za pośrednictwem firmy 3M, która produkuje te materiały, staramy się spełniać ich oczekiwania. Od prawie 3 dekad firma Horus poleca swoim klientom bezkompromisowo to, co najlepsze. Polecając najlepsze, najbardziej zaawansowane technologicznie produkty, jesteśmy pewni, że przez cały okres użytkowania będą pełnić swoją funkcję. I dbać o ludzkie bezpieczeństwo, o nasze bezpieczeństwo. Mimo wielu innowacyjnych rozwiązań, naukowcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W laboratoriach 3M wciąż trwają prace nad ulepszeniem materiałów odblaskowych i dalszym ciągiem historii szklanej kulki. Znamy zatem już genezę powstania materiałów odblaskowych. Wiemy, jak są one zbudowane. Powiedz jeszcze tylko na koniec, jakimi tematami zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Temat materiałów odblaskowych jest dość szeroki. Na pewno chciałbym opowiedzieć o jakości materiałów odblaskowych, typach materiałów odblaskowych, sposobie aplikacji oraz konserwacji. Czekamy zatem z niecierpliwością, a za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Dziękuję również. Myślę, że teraz już nikt nie ma wątpliwości, że odblaski po prostu ratują życie. Pamiętajmy zatem o tym, aby zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym, kiedy wychodzimy w trudny, nieoświetlony teren, mieć na sobie jakiś element odblaskowy. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to jak zwykle przypominam, polubcie nasz fanpage na Facebooku, obserwujcie nasz kanał na YouTubie. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Akademii Horusa. Cześć!